Witajcie, witajcie, a raczej dobry wieczór. Słuchajcie, jesteśmy we Wiedniu. Jak żeśmy się tu znaleźli, zaraz wam opowiem. I obok stoi Vanessa. Kto nie kojarzy, kto to jest Vanessa, to też się zaraz dowie. A więc tak, słuchajcie, 500 km, 400 km, 5 godzin jazdy i jeden bak paliwa, że to jest koszt przyjazdu do Wiednia. I to był totalny spontan pod tytułem chodź zobaczymy, jak wygląda jarmark we Wiedniu, tak? To jest ta wiralowa kawiarnia. Dobra, to zaraz będziemy chodzić. No i teraz tak, szczerze, jesteśmy na Kamperplacu, którego jutro wam pokażę. Koszt jest zabawnie śmieszny, bo doba kosztuje 25 euro bez podłączenia do prądu. Więc jak ktoś chce wpaść sobie na 4 dni do Wiednia, to szczerze to jest 100 euro. Gdzie za 100 euro można 4 dni spędzić we Wiedniu. Potem żeśmy kupili sobie bilet na metro 24-godzinny za 8 euro od głowy. Dobra, tak było? 8 euro od osoby, 24 godziny. No, ale gdyby ktoś nie chciał na 24 godziny, to metro kosztuje 2 euro za przejazd. My nie wiemy, ile będziemy jeździć tym metrem, bo tak naprawdę żeśmy przyjechali właśnie tu do centrum, żeby się poszlajać. Już wam pokażę. I teraz zobaczcie, jest naprawdę masę ludzi, co nikogo to nie dziwi. Jest olbrzymie i jest bardzo ładnie przybrane. Nie ma takiego zimna, bo jest 3 stopnie, więc jest w miarę ciepło. Zresztą słuchajcie, jak to mówią, nie ma złej pogody, jest zły ubiór. No my się tutaj pokrzątamy teraz, jak będzie coś ciekawego, to damy wam znać. No to jesteśmy, wylądowaliśmy na jarmarku we Wiedniu, ale przyznaję, nie jest to nasz zamierzony cel. I jarmark we Wiedniu jest przy okazji, bo tak naprawdę celem naszej wycieczki jest taki challenge. Dowiedzieliśmy się, że w Austrii, a dokładnie we Wiedniu, można znaleźć dubajską czekoladę. Jak zapewne słyszeliście, dubajska czekolada jest strasznym wiralem w chwili obecnej i chcieliśmy ją skosztować, ale nie tą z Lidla, którą można kupić, bo ona nie ma nic wspólnego z Dubajem. I doszły nas słuchy, że jest we Wiedniu, więc przy okazji zaliczymy sobie ten jarmark, który tutaj jest. No bo jakby nie patrzeć, wypada go zaliczyć, ale ja już wam powiem szczerze, jest torpeda. Jest klimat faktycznie jarmarkowy, ten jarmark wiedeński, można powiedzieć na najwyższym poziomie. Próbowałem to porównać do jarmarków, które były gdzieś w Krakowie, we Wrocławiu, chociaż ten we Wrocławiu jest bardzo fajny. Kto widział, to wie, że był fajny. Gdański jest też fajny. No Katowice i Kraków to taka żenada w tym roku. I jakie tu są zapachy. Tu wszystko pachnie. No zobaczcie, ta karuzela. No to przecież to jest naprawdę fajny klimacik. I tu jest jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, co tu tak krzyczy, wrzeszczy i płacze tego, jest fantastyczne lodowisko, ale naprawdę takie z prawdziwego zdarzenia. Zobaczcie, jaki ten jarmark jest olbrzymi. A my tutaj parę rzeczy sobie na nim pooglądamy, bo jak widzicie, jest tu co oglądać. W prawo i w lewo to parę migawek. Tak jak mówię, no jak już jesteśmy, to dobra. Vanessa, chodź zobaczyć. Zobaczcie, mapa jarmarku. No śmiechawa mapa jarmarku. Super ktoś wymyślił. My jesteśmy w tym miejscu. Zobaczcie, jaka tutaj jest sytuacja. Potem bałwan i fontanna. Tam jest jeszcze karuzela. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Spróbujemy to obejść, ale ten bałwan to jest nic w porównaniu do tego drzewa. Zobaczcie, jak oni olbrzymie, przepotężne drzewo. Tu jest bałwanek. No. Patrz, świnka Peppa, patrz tam, świnka Peppa, na baloniku. No balon. A co ty myślałeś, że... No dobra. Tu wam pokażę to lodowisko. Nie jest to klasyczne lodowisko, tylko to jest chodnik lodowisko. Zobaczcie. Oni tutaj po chodniku sobie jeżdżą. Jest trasiejka wyznaczona tam dookoła, wszędzie. Tutaj. I to jest taka, można powiedzieć, łyżwostrada. Idziemy w tamtym kierunku. Na chwilę musiałem przerwać, bo muzyka głośno grała. Zobaczcie, tu macie mapkę w takim powiększeniu jako dużo, jak gdyby się ktoś zgubił. No to z tej strony jest to lodowisko, prawda? My zaraz pójdziemy górą na tamtą stronę zobaczyć, jak wygląda. Poziom tego jarmarku jest dla mnie po prostu szokujący. Tym bardziej, że
Pojeździłem trochę po tych jarmarkach polskich, gdzieś myślałem, że są bardzo fajne, ale w porównaniu do tego to mi ciężko teraz będzie pojechać na jarmark, na polski jarmark. Powiem wam szczerze, każdy jarmark w Polsce składa się z 4 budek, które są powielone co 10 metrów. W jednej jest kiełbasa, w drugiej jest grzaniec, w trzeciej jest langosz, a w czwartej są jakieś pamiątki. I tak to wszystko w takim rytmie przez całą długość jarmarku macie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Fajny klimacik, przepiękna, olbrzymia choinka, no ale no po prostu jest sztos. Zobaczcie, hot dog 7 euro, hot dog 7 euro. No tak, są bezalkoholowe grzańce. Patrz, drzewo z serduszkami. Te czerwone. Powiedziałam drzewo jabłkowe. No, słuchajcie, idziemy w jakimś parku światełek. Parku ze światełkami, luminacja. Vanessa mówi, że biegnę. No, przyznam się szczerze, że biegnę, bo chcę w bardzo krótkim czasie jak najwięcej rzeczy pokazać, a potem my się będziemy delektować. Przyznam szczerze, że troszkę jest zimno, bo mamy 3 stopnie ciepła. Jak to można nazwać ciepłem, ale za to jest obłędnie. No idziemy teraz pod tamtą karuzelę, ale to drzewo z serduszkami to jest po prostu sztos. Jest najstarszy młyn diabelski na świecie. To ten? Aha, myślałem, że to ten. No słuchajcie, na tym jarmarku ja wam pokażę takie migawki z budek, które tutaj są, bo one się mega różnią od tych budek, które u nas stoją. Tak jak wam już wcześniej wspominałem, w Polsce jest 4 budki, które się powtarzają co 4 i od nowa są liczone. A my teraz idziemy już... Słuchajcie, my teraz biegniemy praktycznie na drugi jarmark, który tutaj jest. Ogólnie w Wiedniu jest chyba 5 jarmarków z tego, co mi Vanessa mówiła. 5-6, coś takiego. No są jeszcze takie po prostu mniejsze. Aha, czyli jest 5-6, coś takiego. My teraz idziemy na taki mniejszy, dlatego że dostaliśmy cynki, że na tym mniejszym jest jakieś fajne żarcie. W każdym razie cały czas będziemy zaraz poszukiwać tej dubajskiej czekolady i to jest główny cel naszej podróży, bo na pewno musimy ją dopaść, więc to po prostu jest kulminacja tego, a przy okazji mamy jeszcze parę takich tematów jak odwiedzenie McDonalda i zobaczenie, jakie są specjalne kanapki we Wiedniu w McDonaldzie. My możemy pójść do Maka na śniadanie i spróbować oferty śniadaniowej, bo tam jest jajecznica, a ja nigdy jajecznicy w McDonaldzie nie jadłam. Co ty gadasz? No to jest pewnie jajecznica z proszku, mega ciekawa. Nie wiem, no to możemy spróbować. Zaryzykujemy i wejdziemy jutro do Maka na śniadanie. A teraz lecimy na drugi mały jarmarczek, który jest tutaj w okolicy, a trzeci jarmarczek będzie na placu Stefana, pod katedrą Stefana. Tak. Udało nam się wejść do Hard Rocka. No, stolik jakimś cudem, nie wiem, to jest akurat fart, bo tu bez rezerwacji ciężko się wcisnąć, ale gdzieś mamy jakiegoś takiego fuksy. O, mamy go. Pani się z nami przywitała, pani powiedziała, że będzie obsługiwał nasz Robert i pani powiedziała, że jest specjalne świąteczne menu. To może będzie coś fajnego? Że jest jakieś... No to zobaczymy, co my tutaj, chyba tu jest karta drinków, a nie jedzenia. Nie, jest zaraz jedzenie. Jest jeszcze jedzenie? Dobra, legendary, tu widzę, że jest. Zamawiamy, przynajmniej za chwilę zamawiamy. Zobaczymy, jakim cudem udało nam się zdobyć ten stolik w Hard Rocku. Pani powiedziała, że trzeba czekać z 15 minut, aż się zwolni, ale stoliki tak są na rezerwację. No niestety Hard Rock się kręci takimi prawami. Gdzieś na końcu sali taki malutki stoliczek, jak widzicie, mamy. I teraz zamawiamy legendary burger i łososia. Najlepszy porc. No zobaczycie, pieczony łosoś z Hard Rocka. Sam go skosztuję, przyznam szczerze, że go nie jadłem, bo ja w Hard Rocku to faktycznie wpadam na hamburgery, a dzisiaj biorę takiego spicy hamburgera. Zresztą zobaczycie, jak wygląda. Smashed. Co to znaczy smashed? To jest taki kotlet, który jest tak, on jest zgnieciony, przypieczętowany i masz taki podwójny tutaj, to będzie przepyszne. No ja mam taką nadzieję. No dobra, to będziemy go próbować. Tak.
A mi dasz gryza i ja tobie też dam. Dobra, to się wymienimy gryzami. W połowie. No nie wiem, zobaczymy w którym momencie. Przyszedł łosoś? Mój łosoś, No, łosoś, pire ziemniaczane, pire ziemniaczane. i szparagóweczka. Z groszkiem i cytryną grillowaną. Co, jak? Przepyszne. Ale co przepyszne, pire? Pire. Najlepsze A, ziemniaki pire. w moim życiu. Naprawdę. Co ty gadasz? Spróbuj. Dziwne, ale szkoda. Zajebiste. Ja w szoku jestem. A ty masz Ale serowe teraz fryteczki. ja mam tutaj fryteczki, serowe fryteczki z bekonem. To po prostu jest jakaś miazga. Frytka, Próbuję ją. no to po prostu, słuchajcie, tu jest 1 000 000 kalorii. Ja wiem, że tu jest 1 000 000 kalorii, ale ja sobie dzisiaj mogę pozwolić, bo my dzisiaj przeszliśmy 20 000 kroków, więc ta fryteczka z serem żółtym i z bekonem chodzi. O. No sama się gryzie. No i jeszcze teraz ten hamburgerek tak wygląda. Ja wam powiem tak, taki diablo na ostro. Zobaczymy. Więc tak, słuchajcie, ja wam powiem tak, ja już jestem w połowie tego hamburgera. Hamburger miał być Diablo pikantne i powiem szczerze, że tylko z nazwy jest Diablo, bo nie jest pikantny. Jest bardzo dobry, ale te frytki z serem i z bekonem, to po prostu tak. Dla tych frytek w ogóle opłacało się do Wiednia przyjechać. Ciekawe, czy nie ma ich w Polsce. Nie wiem, zobaczymy. Możemy to sprawdzić. Zobaczymy, ale przy następnej trasie, która będzie za chwilę, Sprawdzę. Boże, te frytki są obłędne. A hamburgerek Diablo na ostro nie jest wcale na ostro. No i to taka Diablo nazwa jest trochę na wyrost. Na ozdobę. Ale hamburgerek jest przepyszny, przepyszny i faktycznie można się nim najeść. Polecam. Bye bye. Wyszliśmy już z Hard Rocka. Ja wam powiem, rachunek wyniósł 63 euro. Normalny, jak na Wiedeń jest normalne, ale myśmy teraz zabłądzili. Żeśmy doszli tutaj do tego miejsca, a idziemy na jarmark ten przy katedrze Stefana. To musimy się cofnąć dosłownie 2 metry i zaraz będziemy pod Stefanem. Jest tak naprawdę 21. My jesteśmy pod katedrą tego Stefana. Tutaj zaraz ją zobaczycie. Zobaczcie, ona tutaj jest od tej strony. No i pod tą katedrą jest jeszcze ten taki jarmarczek. Myśmy przyszli się dobić, ja tak powiem, jakąś słodkością, ale oni już chyba zamykają. Tam już widzę, jest trochę pozamykane, nawet dużo jest pozamykane, że chyba żeśmy się spóźnili, zostało tylko wino. Dobra, idziemy tam zobaczyć. No, jarmarki są do 9. No niestety, tutaj zobacz, tutaj są same mięcha. Szukamy czegoś słodkiego, bo chcieliśmy się dobić jakimś gofrem, z racji tego, że potrzebujemy trochę cukru, ale ja już wiem, pójdziemy tutaj tą ulicą, chyba mamy różne słodycze. Zobacz ile tutaj tego jest, patrz. Znaleźliśmy taką Dubaj czekoladę, taką fajną, ale to nie jest ta taka oryginalna, ale już tutaj, jest tutaj Vanessa, patrz, jest taka i taka, a tam w środku jest to nadzienie. Więc mi się wydaje, że można by było zaryzykować. Teraz pytanie, czy bierzemy to, czy to? O, to jest pytanie. Ja bym, nie wiem, to ty decyduj. Mi się wydaje, że może to weźmiemy, bo taką i tak kupimy. I jak nie znajdziemy, to jutro przychodzimy po tą czekoladę. Co? Ten statyw jest taki słaby do testów, co? No to daję ci, to będę trzymał. Halo. Ja ci już tu przytrzymam, tak? Zobaczcie, tak wygląda życie youtubera. Tutaj mam kamerkę i będziemy nagrywać na 2 kamerki. Okej. Najpierw będzie ciastko, które ma smakować jak dubajska czekolada. Ciężko mi będzie powiedzieć, czy tak smakuje, bo jeszcze takiej nie jadłam. Aha. Czekaj. Pan mi dał sztuczce, a ja po prostu wsadziłam tam moją rękę. Okej. Dobra, uwaga. Chyba za dużo ugryzłaś.
Chyba za duży gryz. Co nam się dzisiaj nie udaje? Ja widzę, że drugi fuck up tutaj dzisiaj jest. Jadłeś kiedyś na kebabie baklawę? Nie, ale to jest... Pistocowa baklawa. Tak? To oni specjalnie tak robią. Czekaj, zjemy jeszcze drugie. To Mhm. będzie zajebiste. Dobra, no. Pistacjanka. Oj. Boże, ja muszę jeszcze gdzieś umyć ręce. O, a pan mi to podgrzał. Widzę, że wszedłaś jak pitbull w kurkę, tak? Spoko? Tylko spoko? Nie, zajebiste. No ale dobre? To wzięłabyś drugi raz? Ale czy wziąłabym drugi raz? No, Nie ma- bym wziął drugi raz. Gdańskim. Najlepsze, co zjadłam we Wiedniu. Bo z tego, co właśnie Vanessa przetestowała, te słodycze ja nie testowałem, no nie były takie rewelacyjne, że się człowiek tym zachwyca. Więc jutro będziemy szukać już naprawdę tej czekolady, po którą żeśmy tu przyjechali. Witajcie z Wiednia, a dokładnie z Camperplacu we Wiedniu. Jak wiecie, żeśmy tutaj przyjechali z pewną misją, a zanim ją skończymy, to pokażę Wam Camperplac i mniej więcej, gdyby kogoś interesował Wiedeń, a okazuje się, że jest bardzo prosty do zrobienia, co zaraz się sami przekonacie. Wjeżdżacie na ten Camperplatz, tutaj przy znaku stop się zatrzymujecie, podchodzicie sobie do recepcji, w recepcji wypełnia Wam, że tak powiem, taką karteczkę, na jak długo tutaj zostajecie, jak długo będziecie tutaj, przydziela Wam miejsce, pyta się czy z prądem, czy bez. Myśmy wybrali bez prądu. Tutaj w tym miejscu są sanitariaty, prysznice, toalety, WC i powiem Wam szczerze, że jest super. Ciepła woda, gorące prysznice, gorące toalety. Tutaj macie chemiczne, że tak powiem. O, zobaczcie ile stanowisk chemicznych jest w tym miejscu. Zrzut wody szarej można by było powiedzieć, że na 2 kampery. Jak potrafią stanąć tak jak ten Austriak stanął, to 2 kampery sobie tutaj, czyli 4 kampery jednocześnie zrzucają śmietniki, jak widzicie. Tutaj ile stanowisk do wymiany WC. Szczerze, nigdy nie widziałem tyle stanowisk do wymiany kota. Pierwszy raz w życiu widzę tyle stanowisk. Na tym Camperplacu jest dokładnie 167 miejsc, żeby się zatrzymać we Wiedniu. No i 167 kamperów jest poukładanych w rzędzie. Słuchajcie, to nie jest kemping, to jest po prostu fajny parking dla kamperów, gdzie można sobie dokonać tego. My stoimy tu na 144 w ostatnim rzędzie. Ten rząd jest bez prądu, można powiedzieć, chociaż są tutaj stanowiska prądowe, ale one są teraz wyłączone i myśmy, jak wiadomo, nie chcemy prądu, bo jesteśmy niezależni. Więc ten Camperplac mniej więcej tak wygląda. Tu jeszcze Wam pokażę. Słuchajcie, żeby nie było. Jest grudzień przed świętami. Godzina 9 rano. Tu się, że tak powiem, ci co mają dzisiaj wyjechać, to właśnie tak wyjeżdżają. I teraz tak, uwaga, 25 euro w grudniu za taką parcelkę. 25 euro za parking, więc parking we Wiedniu 25 euro w grudniu to naprawdę nie są duże pieniądze, jak na Wiedeń. Boże, jak na Wiedeń, ja tyle w Warszawie płaciłem za parking. Więc jest to raczej normalna cena, ale bez prądu. Opłata za prąd jest dodatkowa i dodatkowa jest opłata, gdybyście chcieli przedłużyć, 7 euro. Myśmy przedłużyli sobie dzisiejszy wyjazd. Przedłużenie polega na tym, że możemy być do 17. Więc tak naprawdę wczoraj prawie cały dzień Wiedeń, dzisiaj jeszcze do 17 w Wiedniu, więc można się nasycić. W sumie nas ten Camperplac będzie nas kosztował 32 euro z prysznicami, toaletami, całym serwisem. Aha, właśnie, tutaj należy taka ciekawostka. Dostajemy, ona teraz jest za szybą, a szyba cała zaparowana, ale jest ta kartka i tam jest taka z tymi wszystkimi danymi i uwaga, kasę wkłada się do tej kartki, do tej koperty i przy wyjeździe wrzuca do skrzyneczki.
co mnie bardzo zdziwiło, że taka opcja jest. Być może jest sezon urlopowy i pan, który tutaj to obsługuje z kasą fiskalną, ma teraz wolne. Słuchajcie, przed chwilą żeśmy skończyli obchód tego Kamperplacu, a teraz jedziemy do miasta. Do miasta jedziemy 2 liniami metra. Ja już wam to pokazuję, jak to wygląda, a sami zobaczycie, jak jest blisko do metra i jak się kupuje bilecik. Idziemy. No i słuchajcie, dosłownie niecałe 5 minut z zegarkiem w ręku i zobaczcie, dochodzimy do linii metra. No i tutaj pokażę wam, jak się kupuje bilecik. Bilecik się kupuje w tej kasie. Bardzo proste, że tak powiem, to jest mega intuicyjne. Nie ma co tu nawet kombinować. Który ty wybrałaś? Bierzemy 24 godziny. o Były. 24 godziny, jeden ticket. OK, bye. I zobaczcie, 8 euro. 8 euro, 24-godzinny bilecik. My bilecik żeśmy już wcześniej kupili i teraz uwaga, co musicie wiedzieć. Bilecik, ten bilecik trzeba skasować tutaj pierwszy raz, ale tylko raz. Dlatego, że wtedy liczy się data startu, od kiedy on jest odliczany. I przez 24 godziny możecie już bujać się po całym Wiedniu metrem, a jest jeszcze taki bilecik na 48 godzin. Ok, idziemy. No i mamy teraz przesiadkę tak naprawdę. Szukamy teraz miejsca, gdzie się przesiądziemy, ale tak naprawdę wiemy, że idziemy na U3. Jak na Google Maps będziecie wiedzieli, która jest następna linia metra, no to widzicie, oznaczenia są takie U3. No i wystarczy się tymi oznaczeniami kierować i tak naprawdę nie ma żadnego tutaj problemu. Poruszanie się we Wiedniu jest naprawdę banalnie proste, nawet dla takiego gościa jak ja, który nie zna w ogóle języka wiedeńskiego. Słuchajcie, tutaj są wywieszone, w którą stronę powinniście iść, tak? Jak będziecie wiedzieli, że jest Stefanplatz, to że w tą stronę wsiadamy do tego metra i lecimy na Stefanplatz. No i jesteśmy, dotarliśmy na plac Stefana. On się tak nazywa, bo tu katedra jest Stefana i już teraz do wyjścia, tam jest linia U1, czyli jeszcze niżej można wyjść, a my idziemy, że tak powiem, schodkami do góry. Można windą wyjechać, jakby ktoś miał problemy ze schodami, a gdzieś tu jest Vanessa, ja tu zawsze wszystkie gubię. Nie, więc dobra. Słyszę ją, jest za mną. Słuchajcie, w metrze, jak się wychodzi z metra, są zarębiste toalety. Ja wam powiem, dlaczego ja to pokazuję. Pokazuję je dlatego, że wczoraj miałem problem ze znalezieniem toalety we Wiedniu, a tak naprawdę wystarczyło wejść tutaj do linii metra. Jesteśmy w samym centrum w ciągu pół godzinki. No i zobaczcie, ile tutaj jest ludzi, narodu. Wśród tych wszystkich ludzi gdzieś tu jest Vanessa, jest. Ona się ubrała na czarno, żeby łatwo można było ją zlokalizować. Chodź, idziemy. Słuchajcie, my szukamy właśnie tej czekolady, Dubaj Czekolad, ale zobaczymy, może w środku jest, wiesz? Chodź, zobaczymy, sprawdzimy. No niestety są tylko dubajowe tabliczki. To coś kosztuje 4 euro, więc no niestety nie jest to, co my szukamy. Idziemy dalej. Chyba znaleźliśmy, bo plakat jest taki rębitny, tutaj jest to oznaczenie, ta czekolada i chyba to jest ta miejscówka. Zaraz zobaczymy, chociaż dużo osób tutaj wchodzi, ale zobaczymy. Tak, to jest to. No bo widzę po czekoladach, zobacz. Chodzi o to, że przyjechaliśmy na oryginalną dubajską czekoladę, Dobra, a nie podróbę z Lidl. No, dobra, ja też się w internecie sprawdzę, bo wiesz, ty typowy turysta to jest w centrum, łatwo dobrze. się oszukać. I teraz tutaj jest w drugim sklepie, w tym sklepie, gdzie jest narysowany liść taki. Facet też ma tak zwaną dubajską czekoladę, bo szczerze,
w sklepie z trawką. Właśnie nie wiem, czy ona jest, ale zobaczcie, no jest ewidentnie tutaj na wystawie narysowana i kurczę, mi się wydaje, że facet ją sprowadził. Wiesz co, ja ci powiem tak, to jest oryginalna dubajska czekolada. Tak, bo na bank ona jest sprowadzona jako, wiesz, jako handlowiec i patrz, tam też jest dubajska czekolada. Tam jest. Sprawdzę w ChatGPT, czy to jest. No i teraz zobaczmy po okładce. No, byliśmy w środku, żeby sprawdzić tą czekoladę, którą tu widzicie. Niestety to jest turecka, Made in Turcja. Więc jak już widać, no podróbki robią wszędzie, gdzie się da, więc szukanie takiego oryginału nie jest takie proste, ale żeśmy namierzyli. Mamy go namierzonego tutaj, już wiemy, gdzie jest, więc jest już światełko w tunelu. Wleźliśmy do Lindora za czekoladą. Dlaczego? Dlatego, że w Lindorze właśnie miała być dubajska czekolada, więc jak tutaj w Lindorze ona jest na pewno oryginalna, więc zaraz idziemy jej szukać. A skąd to wiemy? No bo reklama była. Reklama była na wystawie, że mamy tą czekoladę i teraz znowu chyba się, no mogła się wyprzedać, bo ja bym się nie zdziwił, ale tam są na zielono, widzisz, i tutaj, no i zobacz, i oni tutaj, zobacz, ale to jest Dubaj czekoladę jako kuleczki, a nas kuleczki nie interesują. No i znowu jest taki fuck-upik, bo żeśmy przyszli dosłownie na tą czekoladę. Dosłownie na tą czekoladę żeśmy przyszli. A nie, ale tu pisze 13-12. Patrz, 13-12 jutro. Ale to znaczy, że w Polsce też będzie wtedy. A w Pradze może będzie. Jutro będzie dostawa tej czekolady. No niestety jutro nas nie będzie. No i z tego charakterystycznego punktu, gdzie jest Muzeum Sisi w dniu dzisiejszym, naprzeciwko jest uliczka, która jest, że tak powiem, najdroższą ulicą w Wiedniu. Dobra, najdroższa ulica w Wiedniu. Na czym polega? Dlaczego polega najdroższa? Są tu najbardziej luksusowe i prestiżowe sklepy z samej górnej półki. Na sam dzień dobry już macie Rolexa. Ja oczywiście nie będę opowiadał o tych sklepach, tylko po prostu przestrzegam, że jak będziecie szli ze swoją kobietą, to omijać tą uliczkę, zawsze skręćcie w lewo, no chyba że będziecie chcieli dostać jakiś prezent od swojej wybranki serca, to wtedy ją tutaj przyprowadzić i stanąć przy jakiejś tam wystawie i pokazać, co wam się bardzo podoba. Nóż, widelec, za dobre sprawowanie dostaniecie prezent. Panowie, i pamiętajcie, gdyby wasza kobieta chciała wam kupić jakiś prezent, nie stawiajcie oporu. Nie ma sensu. Po prostu niech kupi. Tu jest matcha. Matcha komachi. I ja się zastanawiałem, czym jest matcha, a teraz Vanessa nam powie. Proszę, mów. Matcha to jest taki rodzaj herbaty zielonej. Pije się ją z mlekiem, albo i nie. I ona znacznie lepiej nas pobudza niż kawa, bo jak sprawdzicie sobie na wykresie to na przykład kawa robi nam taki skok i ona zaraz opada, a matcha, ona trochę wolniej idzie do góry, ale się znacznie dłużej utrzymuje ta energia w nas. A kawa jaki ma skok? I moja, ona ma taki nagły. Taki do góry, tak? A matcha ma? Matcha ma taki mały skok. Mniej, spokojniejszy i lepiej się utrzymuje i tak szybko nie opada ta energia. I moja polecajka ode mnie w Starbucksie matcha z syropem truskawkowym. Matcha ma specyficzny smak, ale ten syrop truskawkowy ratuje w każdej sytuacji. Dobra, słuchajcie, nadal nie wiem, co to jest matcha, ale będę udawał, że zrozumiałem. Tak, mi się strasznie podoba, jak ona zapomina języka angielskiego i wszystkim odpowiada po polsku. Bez względu na to, kto się w jakim języku zapyta, ona i tak odpowiada po polsku, tak? Dobra, teraz mamy taki przystanek na kawkę, bo na matchę żeśmy się nie zdecydowali, cokolwiek to było. Wzięliśmy po prostu klasyczną kawę na take away, tak? Tak. Matcha ogólnie też jest. Też jest? Aha, gdzie? No może co na matcha LT5. Jest.
chai latte. To jest chai latte Dirty napisane. chai latte. Dirty chai Pod latte. spodem 2, I popatrzcie. pumpkin A później? matcha latte. Faktycznie. Ej, ty, słuchajcie, autentycznie jest matcha latte. No, ja wam powiem, że chyba będę musiał to Ja spróbować. aż chciałabym... Zobaczcie, rozejrzymy się dookoła pomalutku i zobaczcie, ile jest narodu, jakie są tłumy, a jest godzina, no pierwsza, 13. Same tłumy, wycieczka za wycieczką. Pogoda nam dopisała, bo jak sami widzicie, piękna, słoneczna pogoda tutaj wyszła. I nasza już ostatnia misja, ostatnie zadanie. Znaczy, w sumie zostało nam 2 zadania. Dopaść tą czekoladę, którą właśnie teraz biegniemy. Teraz już idziemy po pięknej, prostej. O, patek. Patek jest tutaj, nieźle. Pateckiemu zamarzł sprzęt na biegunie. O matko, co ty opowiadasz? No. Jak zamarzł? Pisał, że No, wziął sobie sanie na trasę, no. 13 kg sprzętu do nagrywek, z czego 8 kg sprzętu mu zamarzło. Więc bez Wow. sensu wybrał ten balans. To jeszcze zostało mu 5 kg sprzętu niezamarzniętego. No to nieźle. A teraz już ostatnia prosta na tą czekoladę, po którą żeśmy tutaj przyjechali. Wreszcie ją dopadniemy. I ona do tanich nie należy, bo powiem szczerze, że chyba 15 euro zapłacimy za tą czekoladę. No ale no, cała wycieczka po nią w końcu była. O, dobra, wchodzimy i patrzymy, co? Gdzieś indziej będziemy jeść. Nie, my ją bierzemy na wynos i wychodzimy, tylko musimy zobaczyć, która to jest, bo tych czekolad tutaj jest. Która to jest? Trzeba się Pan ma schowaną? No to trzeba się zapytać pana normalnie na wprost, co? No dobra, zapytajmy się pana. We want this one Dubai chocolate. This is it, yeah? Okay. Okay. One. One. Thank you. Okej. Słuchajcie, mamy to. Mamy to. Ta przyjemność nas kosztowało 15 euro. Idziemy w kierunku metra i pokaż, jak wygląda. O, to ma być ta czekolada. No dobra, to wiesz co, ja też zrobię zdjęcie. Wita wie, kosztowała nas. I tu jest takie coś. Powinno się zadziałać, ale mocno. Tak? No, powiem ci szczerze, że aż zobacz, jak mi napęczniały. Już zepsułem. To było takie mocne, że aż wyrwałem. No dobra, przynajmniej nie sprzedamy tego nikomu. I a teraz tak łatwo, jak wyrwałem, to chyba musiałem jakąś pieczęć zerwać. Tam była blokada, bo teraz normalnie wchodzi idealnie schoda. Dobra, i słuchaj, zrobimy tak, nie będziemy jedli całej, tylko jemy. Ta kostka ile kosztuje? 5 euro. 5 euro jedna kostka? Tak. No dobra, to ty dostaniesz pół. I teraz uwaga. Ja cię nie, no rozwaliłem. Ty, to jest tak miękkie, ale to jest takie miękkie, że... W tym sklepie. Nie, to jest po prostu takie miękkie. I teraz tak, ja łamię tak, spróbuję złamać. Ty, nie da się tego złamać. Ty, nie da się tego złamać. To trzeba ugryźć. Dobra. Co, no dobra? No zmienia jak gówno zjadł. Kupiliśmy tą czekoladę. Jak widzieliście, przetestowaliśmy tą czekoladę. I moja zagadka jest taka, czy też była to oryginalna czekolada dubajska, czy był to oryginał, czy kolejna podróbka. I powiem wam szczerze, że niełatwo nam się teraz dowiedzieć i niełatwo użyć mi jednoznacznej odpowiedzi. Dowiemy się, jak pojedziemy do Dubaju.
No i właśnie wpadł taki pomysł, żebyśmy pojechali do Dubaju i faktycznie to sprawdzili. No. Czy tutaj żeśmy zostali wyorani, bardzo dobre wyorani, bo nie chciałem powiedzieć wyruchani. O, czy faktycznie To jest po prostu taka czekolada, że jest o nią wielki zachód, a jest nie warta swojej ceny? Raczej wątpię. Wydaje mi się, że ta czekolada jest fantastyczna, tylko nadzieliśmy się na dobrego skama, bo chodziliśmy dużo i sprawdzaliśmy i po prostu tutaj wyglądało najbardziej legitnie. Taka, wiecie, premium, kawiarnia. złotem obklejona. Złoto obklejone, nie wiadomo, że jak się coś złotem obklejone, to na pewno jest prawdziwe. No, to złoto nas przekonało chyba do tego, że jest Tak. prawdziwa. I ta cena też nas przekonała, bo stwierdziliśmy, nie, no skoro tutaj tyle kosztuje, to na pewno nie może być Słuchajcie, gruba. 15 euro za Czekoladę to jeszcze tyle nigdy nie czekoladę. kupiłam za tyle To niczego. przyznaję szczerze, że ona nie była jakaś na 1,5 metra, tak? Nie, tam jest Więc 8 kostek. 8 kostek w środku. Za 8 kostek za 15 euro, więc do tanich nie należało, ale kurczę, takie, no coś tak w podświadomości mi mówi, że to chyba przy oryginale nie leżało. Też. Tak. Chyba jednak nam się nie udało. Okej, my kończymy tą imprezę miśkiem panda, którego tutaj widzicie. Teraz wszyscy nam robią zdjęcia. Ciekawe, co tu robi misiek panda, nie kumam tego. No ale dobra. Żeby Aha, on pracuje, on jest w robocie. No dobra. Co ma Wiedeń wspólnego z miśkiem pandą? Dobra, my wracamy już na Camperplatz i odpalamy wrotki i w drogę. 32 euro. 32 euro trzeba włożyć do tej koperty, do tej kopertki, tak? I tą kopertkę zaraz będziemy wrzucać. Tu jeszcze jest ta kartka, co Wam pokazywałem, że się wypełnia. W sezonie 30 euro, teraz poza sezonem 25, 7 za przedłużenie. Prądu żeśmy nie brali. I teraz to się wrzuci do skrzyneczki i wyjeżdżamy. Więc to na tyle. Do następnego.